Tak jak podczas omawiania rwania i zarzutu, zanim przejdziemy do odpowiednich progresji, zacznijmy najpierw od teorii poszczególnych faz, które występują w drugiej części podrzutu. I porzut z klatki piersiowej, pomimo tego, że jest ruchem krótkim i bardzo dynamicznym, również dzieli się na poszczególne fazy, które są czasami ciężko zauważalne. I pierwszą z nich jest zamach. I przed wykonaniem zamachu, zaraz po tym jak zawodnik wstał z przysiadu, występuje najpierw przygotowanie. Czasami dłuższe, czasami krótsze, ale występuje zawsze. Zawodnicy bardzo często poprawiają chwyt, ustawiają się w odpowiedniej pozycji, biorą wdech i zaczynają zamach. I zamach w pewnym stopniu przypomina przysiad albo ćwierć przysiad. Ale jedną dużą różnicą jest tempo zejścia. Na przykład w przysiadzie tempo zejścia jest mniej więcej jednostajne. Natomiast w zamachu już nie, dlatego że widać wyraźne przyspieszenie. I taka różnica w tempie zejścia pomiędzy tymi dwoma ruchami prowadzi do ciekawego zjawiska. Dlatego, że teraz, jeśli zamiast prędkości umieścilibyśmy na wykresie nacisk sztangi, to moglibyśmy zauważyć coś ciekawego. W przysiadzie nacisk sztangi na moje barki przez cały ruch byłby mniej więcej stały. Natomiast w zamachu siła nacisku sztangi wyglądałaby nieco inaczej niż w przysiadzie. Zaraz na początku zamachu moglibyśmy zauważyć, że siła nacisku jest mała, dlatego że sztanga jeszcze nie nadążyła za moim zejściem. Ale na zakończeniu tego ruchu, kiedy sztanga już za mną nadążyła, teraz będzie naciskać z dużo większą siłą. I ten moment jest kluczowy, dlatego że jeśli umiejętnie go wykorzystam, przeciwstawiając się zwiększonej sile nacisku, jak najszybciej odwracając przy tym kierunek, będę w stanie wybić sztangę wyżej, aniżeli gdybym to zrobił bez zamachu. Co po części jest również możliwe, m.in. ze względu na elastyczne właściwości sztangi, które można zauważyć z większym obciążeniem. I dlatego ze względu na odmienne tempo i nacisk sztangi, zamach nie jest zwykłym ćwierć przysiadem, bo przecież zamach nie może być wykonany zbyt wolno, bo w takiej sytuacji dojdzie do rozproszenia tych całych właściwości elastycznych zarówno sztangi, jak i naszego ciała, bo przecież nie widzimy zawodników wykonujących pauzę w zamachu, ani też zamach nie może być wykonany zbyt szybko. Sztanga nie może po prostu opaść na barki, dlatego że będzie to prowadzić do odwrotnego efektu. Między innymi będzie to powodować trudności w utrzymaniu równowagi. Właściwie można się zastanawiać, dlaczego mówię o rzeczach oczywistych, dlatego że każdy z nas wie, że przecież wybijemy sztangę wyżej z zamachem niż bez. I tak samo jest na przykład z wyskokiem. Wiemy, że wyskoczymy wyżej z zamachem niż bez zamachu. I każdy z nas posiada taką wiedzę. Natomiast tego typu wiedza jest wiedzą ukrytą. Wiemy, jak coś działa, wiemy, jak na przykład działa zamach wyskoku, dlatego chętnie z niego korzystamy, bo wiemy, jakie przyniesie efekty, ale nie do końca wiemy, dlaczego tak to działa. I czasami zrozumienie, dlaczego coś działa w taki, a nie inny sposób, pomaga w uczeniu się, dlatego że łatwiej jest nam sobie poukładać pewne rzeczy w głowie, co później pomaga w przyswajaniu umiejętności. I właściwie taki jest cel mojego opowiadania o tej teorii i o rzeczach oczywistych, tylko po to, by sprawić, by proces uczenia się był bardziej efektywny. I wracając do zamachu, ostatnią informacją jest to, że większa głębokość zejścia nie przekłada się tutaj na większe możliwości rozwijania siły. To nie jest tak, że im niżej zejdę, tym wyżej będę w stanie wybić sztangę. Jak podaje literatura, głębokość zamachu to około 10% wzrostu zawodnika. I wracając do naszego modelu, drugim elementem jest druga faza, czyli wybicie. I wybicie następuje zaraz po zamachu. W tej fazie zawodnik cały czas stara odpychać się całymi stopami od ziemi, cierpliwie czekając na włączenie pracy ramion. I zakończenie tej fazy pojawia się w momencie odseparowania sztangi od barków zawodnika. I zaraz po wybiciu pojawia się trzeci element, czyli zejście. I zejście tak samo jak w rwaniu czy zarzucie nie jest swobodnym opadaniem. To nie jest tak, że zawodnik po wybiciu sztangi może swobodnie pod nią opaść. Samo wybicie sztangi nie jest w stanie przemieścić jej na odpowiednią wysokość. I posługując się danymi z książki Romana, gdybyśmy usunęli zawodnika z pomostu zaraz po wybiciu, to sztanga bez udziału zawodnika uniosłaby się tylko na wysokość 16,7 cm. Natomiast gdybyśmy nie usuwali zawodnika z pomostu, to sztanga osiągnęłaby wysokość 31,8 cm. Co tylko oznacza, że po wybiciu zawodnik cały czas aktywnie oddziałuje na sztangę i dodaje jej kilka dodatkowych centymetrów. I za tymi dodatkowymi centymetrami stoi rozrzucenie stóp i aktywna praca ramion. I można powiedzieć, że zawodnik po wybiciu ma ręce wciąż pełne roboty. I ostatnim elementem po przejęciu sztangi jest wstawanie. I
I tak wygląda model dla drugiej części podrzutu. I chyba dwie najważniejsze informacje, które warto zapamiętać, to to, że zamach musi być wykonany w odpowiednim tempie, nie może być wykonany zbyt wolno, ani też nie może być wykonany zbyt szybko. I drugą równie ważną informacją jest to, że podrzut z klatki piersiowej nie kończy się wraz z wybiciem. To nie jest tak, że wybiję sobie sztangę, a później niech się dzieje co chce. Po wybiciu wciąż trzeba wykonać trochę pracy. I tak jak wspomniałem podczas omawiania rwania, takie informacje z zakresu biomechaniki, czy takie ujęcie czysto teoretyczne jest szczególnie istotne, kiedy nie mamy możliwości współpracowania z trenerem. Dlatego, że im lepiej rozumiemy, co dzieje się w poszczególnych fazach, tym łatwiej jest nam dostrzec popełniane przez nas błędy. I na przykład, jeśli w swoich nagraniach widzę, że podczas zamachu sztanga odkleja mi się od barków, a wiem, że według modelu tak być nie powinno, to od razu jest to jakaś wskazówka, która pokazuje, że coś jest nie tak. I dlatego ta teoria jest tak przydatna, ale jest również przydatna, kiedy mamy już możliwość współpracowania z trenerem. Dlatego, że poprzez zbieranie informacji z zakresu biomechaniki czy modelu uczymy się nowego języka, uczymy się nowej terminologii, co później sprawia, że komunikacja z trenerem jest dużo łatwiejsza, dlatego że trener wie, o co nam chodzi, a my wiemy, o co chodzi trenerowi. I dlatego mam nadzieję, że czas poświęcony omawianiu teorii nie będzie zmarnowany, a tylko pomoże w procesie uczenia się. I ostatnim tematem, który musimy omówić przed przejściem do progresji, są odmiany stylowe. I w porównaniu z rwaniem czy zarzutem, gdzie odmiany stylowe nie są aż tak zauważalne na pierwszy rzut oka, w podrzucie z klatki piersiowej jest zupełnie inaczej. Mamy nożyce, unik i przysiad. Zatem spójrzmy na te poszczególne odmiany i zobaczmy, czym się charakteryzują. I zaczynając od podrzutu z klatki piersiowej do przysiadu, możemy zauważyć, że pozycje, które trzeba przyjąć w tym ruchu, nie należą do najłatwiejszych, co sprawia, że już na samym początku ta odmiana stylowa nie jest wybierana przez większość zawodników. Zakresy ruchu tutaj muszą być bardzo dobre. A z drugiej strony siła nóg musi być ponadprzeciętna. Możemy sobie wyobrazić, że po ciężkim zarzucie sama myśl o tym, że trzeba będzie po raz kolejny wykonać przysiad z tym samym ciężarem, jest co najmniej zniechęcająca. Dlatego zawodnicy, którzy wybierają tę odmianę, są bardzo silni w przysiadzie. I po trzecie, margines błędu w tej odmianie jest prawie nieobecny, dlatego że każde odchylenie w przód czy w tył będzie oznaczać spalone podejście. I dlatego umiejscowienie sztangi w odpowiednim miejscu nad głową w tym ruchu musi być bardzo precyzyjne. Ale jeśli ktoś posiada dobre zakresy ruchu, ma bardzo silne nogi, jest precyzyjny, to taka odmiana stylowa ma swoje zalety. Po pierwsze, wysokość, na jaką trzeba wybić sztangę, może być trochę mniejsza. A po drugie, dla niektórych zawodników, którzy spełniają wyżej wymienione kryteria, taki ruch może być po prostu prosty, bo wystarczy wykonać przysiadanie nożyce, które czasami mogą sprawiać więcej problemów. Dlatego, że rozrzucenie stóp do ustawienia nożycowego nie jest takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Trzeba mieć trochę doświadczenia, żeby za każdym razem trafić w stabilną pozycję w tak niesymetrycznym ustawieniu. Jak już jesteśmy przy nożycach, to omówmy, co sprawia, że pomimo wszystko są najczęściej wybieraną odmianą stylową. Po pierwsze, ze względu na szeroką podstawę, margines błędu w nożycach jest dużo większy. Jeśli coś pójdzie nie tak, to czasami można wykonać ten krok w przód, czy nawet w bok. Po drugie, sztangę można przyjąć względnie nisko, właściwie na wysokości półprzysiadu, co jest również dużym plusem. Po trzecie, nożyce nie są aż tak wymagające, jeśli chodzi o zakresy ruchu, przede wszystkim w ramionach, które znajdują się w pozycji przyjęcia mniej więcej w linii prostej z tułowiem. Jeśli już wspomnieliśmy o zakresach ruchu w ramionach, to jeśli spojrzymy na trzecią odmianę stylową, to zakres ruchu w ramionach musi być tutaj zdecydowanie większy. Dlatego, że w pozycji przyjęcia, kiedy biodra są wypchnięte do tyłu, a tułów znacząco pochylony względem podłoża, ramiona muszą być w dużym stopniu skręcone do środka. I taka pozycja dla niektórych osób ze względu na czynniki anatomiczne jest po prostu niemożliwa do przyjęcia. I z drugiej strony, poza rotacją wewnętrzną, drugim problemem w tej odmianie może być wysokość wybicia sztangi. Dlatego, że wysokość, na jaką trzeba wybić sztangę, aby ją przyjąć, jest dużo większa niż w podrzucie do przysiadu czy na nożyce. Ale jeśli zawodnik posiada dobre zakresy ruchu w ramionach i jest wystarczająco silny, by wybijać sztangę wysoko, to taka odmiana stylowa jest względnie łatwa do opanowania. Dlatego, że wystarczy rozrzucić stopy na bok i być precyzyjnym, dlatego że margines błędu w tym ruchu jest również bardzo mały. Ok, teraz po omówieniu teorii i odmian stylowych możemy przejść do trzeciej części, czyli progresji. I zacznijmy od pozycji wyjściowej. Chwyć sztangę na szerokość chwytu zarzutowego, następnie podejść do sztangi, która powinna znajdować się mniej więcej na wysokości środkowej części klatki piersiowej i następnie wykonaj mały przysiad pod sztangę, jednocześnie wypychając łokcie do przodu. Wypychaj również klatkę piersiową tak, aby nie zaokrąglać górnej części pleców.
I pomocą może się tutaj okazać myślenie o rozpychaniu łopatek na boki, czemu będzie towarzyszyć napięcie mięśni najszerszych grzbietu. I w tym momencie sztanga powinna być głęboko w całej dłoni i spoczywać na mięśniach naramiennych. I w porównaniu z zarzutem pozycja ramion czy dłoni będzie się nieco różnić. W zarzucie bądź w przysiadzie z przodu łokcie zazwyczaj są skierowane jak najwyżej, co pomaga w utrzymaniu sponizowanej postawy, a chwyt nie jest pełny, czasami zawodnicy wspierają sztangę tylko palcami. Natomiast w podrzucie z klatki piersiowej, tak aby w najlepszym stopniu wykorzystać pracę ramion podczas zejścia pod sztangę, łokcie są skierowane nieco niżej, a sztanga zazwyczaj znajduje się głęboko w dłoni. Jeśli ciężko będzie Ci się ustawić w tej pozycji, to alternatywą może być opuszczanie sztangi z nad głowy. I tutaj schodząc powoli w dół, unoś barki, na których umieścisz sztangę. I w tej pozycji sztanga powinna być głęboko w dłoniach, spoczywając na mięśniach naramiennych. I druga progresja, czyli rozstawienie stóp w nożycach. I właściwie istnieje wiele różnych sposobów i wyliczeń dla ustawienia w nożycach. Niektóre są łatwiejsze, niektóre trudniejsze, ale uważam, że ta metoda jest najłatwiejsza w opanowaniu. Na początku ustaw stopy tak jak do przysiadu, następnie przesuń nogę do przodu mniej więcej na długość stopy bądź większą i palce skieruj na wprost bądź lekko do wewnątrz. Następnie na palcach przy lekko giętym kolanie nogę zakroczną przesuwaj możliwie jak najdalej do tyłu. I teraz pozycja na pewno nie będzie stabilna, dlatego zacznij z powrotem przesuwać nogę zakroczoną do przodu do momentu, kiedy poczujesz się stabilnie. I teraz w tak stabilnym ustawieniu noga zakroczona będzie lekko zgięta w kolanie, a palce stóp będą w pełnym kontakcie z podłożem i będą lekko skręcone do wewnątrz, tak aby były w tej samej linii z kolanem. I w tym ustawieniu ciężar ciała powinien być rozłożony mniej więcej równomiernie pomiędzy nogą zakroczną a wykroczną. I najważniejsze, żeby utrzymać piszczel nogi wykrocznej mniej więcej w pozycji pionowej przez całe ćwiczenie. I z Twojej perspektywy kolano nie powinno zasłaniać stopy. Jeszcze jedna ważna rzecz, nie zapominaj o utrzymaniu tej samej szerokości stóp przez całe ćwiczenie. Dlatego, że jeśli ustawisz stopy zbyt wąsko, ciężko będzie utrzymać równowagę, bo będzie to bardziej przypominało chodzenie po linie. I w tej progresji ze sztangą przyjmij ustawienie nożycowe i zacznij wyciskanie. I w końcowej fazie wyciskania kieruj sztangę tuż za głowę, ale uważaj przy tym, by nie pochylać się do przodu. Głowa może iść lekko do przodu, ale tułów powinien pozostawać mniej więcej w tej samej pozycji. I w każdym powtórzeniu utrzymuj sztangę nad głową przez kilka sekund, co pomoże wzmacniać ustawienie nożycowe. Ok, i w tej progresji na początku ustaw się w nożycach, następnie cofnij nogę wykroczną mniej więcej na długość stopy i po krótkiej pauzie wyciśnij sztangę nad głowę wraz z przesunięciem stopy do ustawienia nożycowego. I ważne, aby w każdym powtórzeniu zatrzymać się na kilka sekund, by dać sobie trochę więcej czasu na wzmacnianie tej pozycji w nożycach. I drugą równie ważną informacją jest to, aby przesuwanie nogi wykrocznej nie pociągało za sobą tułowia. Lepiej jest tutaj myśleć o pionowym zejściu bioder. I piąta progresja, czyli rozstawienie stóp. Na początku ustaw się w pozycji wyjściowej i w celu odwzorowania ruchu ustaw ramiona tak jak podczas wyciskania, a następnie bez zamachu dynamicznie rozstaw stopy do ustawienia nożycowego. I następnie wróć do pozycji wyjściowej najpierw cofając nogę wykroczną, a następnie dostawiając nogę zakroczną. I ważne jest w tym ćwiczeniu, aby noga zakroczna dotknęła podłoże na chwilę przed nogą wykroczną. Przy większych obciążeniach nie będzie to oczywiście widoczne, chociaż są wyjątki. Ale takie tempo na samym początku uczenia się będzie dobrą oznaką, że wszystko jest ładnie poukładane. I druga mała uwaga, myśl o przesuwaniu nogi zakrocznej po ziemi, a nie o skoku. A z drugiej strony noga wykroczna podczas rozstawienia może być uniesiona już nieco wyżej. Jej kontakt z podłożem musi być dynamiczny. I tak samo jak w poprzednich progresjach, myśl o pionowym zejściu bioder i unikaj przesuwania tułowia do przodu. I unikaj również prostowania nogi zakrocznej. Ok, teraz z rozstawieniem stóp możemy przejść do następnej progresji. Ustaw się na początku w pozycji wyjściowej. Sztanga teraz powinna spoczywać głęboko w dłoniach, a siła chwytu nie powinna być nadmierna, tak aby poruszanie palcami było wciąż możliwe.
I ciężar ciała utrzymuj na środku stóp bądź w kierunku pięt. I następnie dynamicznie rozstaw stopy przy jednoczesnym wyciskaniu sztangi. A następnie wstań z nożyc poprzez przesunięcie nogi wykrocznej, a następnie dostawienie nogi zakrocznej. I tak jak w poprzednim ćwiczeniu, myśl o tym, aby noga zakroczna dotknęła podłoże na chwilę przed nogą wykroczną. Takie tempo rozstawienia zapewni, że kierunek zejścia będzie pionowy, a noga wykroczna będzie mogła dotknąć ziemi w odpowiedniej odległości. Ok, w tej progresji ustaw się w pozycji wyjściowej bez sztangi. Stopy możesz ustawić na szerokość jak w przysiadzie i w celu odzorowania podrzutu z klatki piersiowej ustaw ramiona jak podczas trzymania sztangi na barkach. I ciężar ciała przesuwaj bliżej w kierunku pięt. I zamach zapoczątkuj tylko poprzez zgięcie w stawach kolanowych. Kolana kieruj na zewnątrz, w linii ze stopami. I nie schodź również zbyt głęboko. Jeśli poczujesz nadmierne napięcie w okolicy piszczeli albo zaczniesz odrywać pięty od podłoża, to będzie oznaczać, że głębokość zejścia jest zbyt duża. Chociaż i tak naturalną barierą będzie końcowy zakres ruchu w stawach skokowych. I tułów przez cały ruch musi pozostać w tej samej spionizowanej pozycji. I w końcowej fazie zamachu napięcie w mięśniach czworogłowych uda powinno przeważać. A następnie po utrzymaniu tej pozycji odwróć kierunek poprzez odpychanie się całymi stopami od ziemi. Ważne, aby biodra podczas zamachu nie przesuwały się do przodu, ani też do tyłu. Nie zaczynaj zamachu od wypychania bioder do tyłu. I po drugie, podczas zamachu unikaj zbliżenia kolan do siebie i unikaj również zbyt wąskiego rozstawienia. I teraz w następnej progresji możemy połączyć zamach i wybicie z wyciskaniem. I na początku umieść sztangę za głową i ustaw się w pozycji wyjściowej. Wypchnij nieco klatkę piersiową do przodu, a następnie wykonaj wycisko-podrzut. Ważne tutaj, aby jak najdłużej odpychać się całymi stopami od ziemi i dopiero w ostatnim momencie włączyć ramiona do pracy. I dlatego celowo podczas zamachu i wybicia trzymałem otwarte dłonie, żeby to podkreślić, że ramiona włączają się do pracy dopiero w ostatnim momencie. I w przedostatniej progresji dodamy tylko rozstawienie stóp. Ustaw się na początku tak jak w ćwiczeniu poprzednim i po wybiciu rozstaw stopy do ustawienia nożycowego. Pamiętaj, aby zamach był wykonany w odpowiednim tempie, nie za szybko ani nie za wolno. I w pozycji przyjęcia zatrzymaj się na kilka sekund. Ok, tak dotarliśmy do podrzutu z klatki piersiowej. Teraz tylko pozostało powtarzać i powtarzać. I jeśli coś pójdzie nie tak, to zawsze możesz zrobić krok w tył i poprawić elementy, które jeszcze nie zostały opanowane. I celowo dla żadnych z tych progresji nie podawałem ilości serii czy powtórzeń, dlatego że zasada tutaj będzie bardzo prosta. Jeśli zauważysz, że za trzecim albo czwartym powtórzeniem jakość ruchu zaczyna się pogarszać, to warto wykonać mniej powtórzeń, tak żeby zawsze utrzymać to pełne skupienie. I z ilością serii będzie mniej więcej tak samo. Jeśli zauważysz, że po jakimś czasie, po 30-40 minutach z serii na serię jest coraz gorzej i brakuje skupienia, to warto zakończyć trening. I żeby nie przedłużać, bo po raz kolejny przeszliśmy przez niemałą ilość informacji, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.